beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Otóż dzisiejszej nocy porozmawiamy na temat związków mieszanych. Z racji tego, że jesteśmy w Kopenhadze i jest mnóstwo okazji do tego, żeby znaleźć sobie faceta, który pochodzi z innego kraju niż Polska czy Dania, stwierdziłyśmy, że ta kwestia może być interesująca. Szczególnie dlatego, że u nas jest w Polsce 1% obcokrajowców, więc to jest dla nas dosyć rzadka sytuacja, żeby być z kimś innym niż Polakiem. I tak się akurat stało, że moja tutaj współtowarzyszka i współkreatorka tego programu jest w małżeństwie z Nigeryjczykiem. Ale jak to jest być z kimś w związku mieszanym? Jest w sumie dużo różnych uprzedzeń na ten temat, na temat związków mieszanych i też słyszałam od niektórych osób, jak się poznałam z Juliusem, które przestrzegały mnie przed tym, że będzie dużo różnic kulturowych między wami, to w ogóle się ten związek nie uda, w ogóle zakończ zanim pójdziecie za daleko. Ale ja nic takiego nie zauważyłam. Może to też wynika z tego, że ani on nie wiąże się ze swoją tradycją jakoś w bardzo ścisły sposób, ani ja. To znaczy uznaję to w pewnym w 100%, że jestem Polką i uwielbiam to, że jestem Polką, ale wiesz, kotletów schabowych nie muszę jeść codziennie, tak? I on też nie musi jeść swojej zupy codziennie, także akurat nie ma żadnych różnic kulturowych, takich, które jakoś mi przychodzą do głowy w tej chwili. Jest też sporo związków, które nie udają się. Z jakiegoś takiego, nie innego powodu nie udają się. Jest jakaś recepta na to? Żeby było fajnie, żeby było przyjemnie, żeby nie było, nie wiem, kłótni, żeby się nie rozstać. Myślę, że kłótnie zawsze są, ale w każdym związku, czy mieszanym, czy niemieszanym. Ale najważniejsze jest zrozumienie między sobą i próbowanie zrozumienia się i nie podążania za No dobra, ale na czym to zrozumienie polega? No, zrozumienie i pewnego rodzaju tolerancję. Trzeba się uzbroić i wiarę w to, że jeżeli ci się coś nie podoba i ta osoba to ciągle robi. Ale to jest wiesz, to jest wszystko w każdym związku to samo jest, więc to nie jest kwestia bycia akurat w związku z obcokrajowcem. To jest coś, co tak naprawdę trzeba zrozumieć, że związek z obcokrajowcem nie ma nic wspólnego z kulturą, zazwyczaj, bo kulturę każdy ma swoją w domu. Oczywiście mi jest trochę to łatwiej mówić, bo akurat my jesteśmy z tej samej religii z Juliusem, więc to jest w sumie nasza kultura, jakby tak głębiej pomyśleć. To jest coś naszego wspólnego i też razem robimy muzykę, więc to jest też coś naszego wspólnego, co robimy. No dobra, ale jak kiedy ty poznałaś Juliusa, to czy w jakiś sposób oceniałaś, czy na przykład taka jakby wasza relacja ma rację bytu? Zastanawiałaś się kiedyś nad tym, czy on pochodzi z innego kraju, więc może być jakiś problem. Przeszło to przez swoją myśl? Nie. Ale ludzie się zastanawiali inni za mnie. I powiem ci, że mnie to wtedy strasznie irytowało, bo ja wiedziałam, że kocham tego człowieka i znam tego człowieka na wylot i nawet chociaż nie spotkałam, zanim wzięliśmy ślub jego rodziny, to gdzieś to czułam po prostu, że to jest dobry człowiek i tyle. Ale czy nie myślisz, że czasami to zauraczenie tą drugą osobą w ogóle przykrywa racjonalne myślenie? Myślę, że tak, ale my byliśmy trochę w innym związku, bo my byliśmy w tym, nie randkowaliśmy, my żeśmy ze sobą prawie od razu żyli. Ja od razu pracowałam z Juliusem, bo on miał bar w Warszawie, afrykański. Ja od razu stałam się częścią jego życia i on od razu stał się częścią mojego życia. To nie było tak, że ja sobie, nie wiem, wychodziłam na randki z nim i on mógł mnie tam bajerować, i ja mogłam jego bajerować.
To w ogóle nie było, ja od razu znałam wszystkie jego problemy. Czyli on po prostu postawił Cię przed sytuacją taką, jaka jest na co dzień. Tak. Ja od razu wtedy jakby, dla mnie dlatego jak ludzie mówili, że to w ogóle, ty nie wiesz kto to jest, bo on pochodzi z dalekiego kraju, może to jest jakiś uciekinier na przykład. To dla mnie to było bez sensu, bo żaden kłamca nie przyznałby się do takich rzeczy, nie wyznałby mi takich rzeczy, które Juliusz mi wyznał osobistych o sobie. Kiss me beneath the milky twilight. Lead me. Ja przyjechałam z samego początku, więc mówię, że chcę tu zostać, więc dlatego też chciałam znaleźć kogoś, kto chce tutaj być na stałe. Dlatego mi jest lepiej być po prostu z Duńczykiem tak naprawdę, więc z chłopakiem, który jest tutaj na miejscu, który ma tutaj swoje życie, rodzinę i tak dalej. I ja się tego też uczę, więc ja chcę się tutaj już zadomowić, zamieszkać, stworzyć tu swój własny dom, swoją własną rodzinę, dlatego mi się to podoba. Ale tak to właśnie... nie było tak, że specjalnie chodziłaś i szukam Duńczyka. Czy rzeczywiście... Nie chodziłam specjalnie, bo za długo czasu jestem, a tak naprawdę to jest mój pierwszy partner duński, więc wcześniej, no wiadomo, poznawałam jakichś Duńczyków, więc gdzieś tam kogoś poznałam na swojej drodze, ale cały czas była bariera językowa. Ja nigdy nie dążyłam do tego, żeby już uczyć się języka duńskiego, więc cały czas używałam angielskiego. No i to był chyba jeden z większych powodów, żeby mieć relacje z jakimkolwiek Duńczykiem. Nie wiem, może trafiałam po prostu pechowo na to, że nie było to za bardzo akceptowane język angielski wśród Duńczyków, więc się wydaje, że to był największy powód. Tak naprawdę właśnie bariera językowa. Język, że to, że nie mówisz po duńsku płynnie dla nich chyba było, tak mi się wydaje. Miałam po prostu chyba tych ludzi, których spotykałam, to miałam takie wrażenie właśnie takiego, że się wyśmiewali, podśmiewali się, albo po prostu nie akceptowali rozmowy po angielsku, jak załóżmy miało już być poważnie. Więc no i nawet chłopaków, których poznawałam, nie mieli w ogóle jakichś takich styczności w ogóle na przykład z nami, z Polkami, czy z jakimiś innymi dziewczynami z innych krajów, więc to był przypadek. To widzisz jakieś różnice, kiedy mieszkacie ze sobą, że rzeczywiście wyczuwasz, że to jest ktoś, kto pochodzi z innej kultury niż ty? Różnice kulturowe. Nie, jeżeli chodzi o kultury, to chyba raczej tak naprawdę żadnych nie ma. Jest dużo rzeczy, których wspólnie się od siebie uczymy, których ja chcę się uczyć wcześniej z moich jakichś tam krótkich przykładów bycia z Polakiem, czy jak byłam jeszcze w Polsce, czy w tej chwili jak tutaj jestem, tak jakby się nic nie działo, było cały czas to samo. Teraz mnie ciekawi właśnie kultura, jego tożsamość i też życie takie, no, które on w tej chwili prowadzi duńskie, więc jest dużo pytań i ja się cały czas jak gdyby uczę i to mnie interesuje w tym związku. Ale nie mamy na pewno żadnych przeciwności, więc on się uczy polskiego, ja się uczę duńskiego, on się uczy mojej kultury, byliśmy w Polsce na wakacjach, jak ja mu mówię o dżentelmenach, naszych polskich chłopakach, którzy potrafią się ładnie kłaniać dziewczynom, otwierać drzwi, kupować kwiatki i tak dalej. Dla niego to była totalna nowość, jak ja to mu mówiłam i pytał się, jaka jest różnica, co to dla kobiety daje. Więc wytłumaczyłam mu po prostu proste przykłady, podałam jak to wygląda, co później kobieta jest w stanie dla faceta zrobić, jak mężczyzna się zachowuje wobec kobiety. Więc okazało się nagle, że przyszedł po prostu 2-3 dni pod rząd z kwiatkami. No i podobało nam się obydwojga, więc ja robię coś dla niego, on robi coś dla mnie. Na pewno w tej chwili zrobiłam się bardziej domatorką, więc bardziej dążę do tego, żeby właśnie aktywnie się udzielać, znaczy językowo cały czas, jak gdyby chciałabym w końcu teraz pójść bardziej na studia, bo wcześniej to byłam w ogóle leniwa, jeżeli chodzi o szkołę, o naukę, bo mi wystarczyło być samodzielną i gdzieś tam mieć po prostu byle jaką pracę. W tej chwili widzę, że chcę się bardziej jednak udzielać, bo się trochę wstydzę jak gdyby przed jego rodziną i znajomymi, że gdzieś cały czas tak się czuję Polko spolszczona i mam jakąś taką miałam do tej pory przynajmniej jakąś byle jaką pracę. W tej chwili chcę jakby się bardziej udzielać, chcę się dogadywać lepiej z jego rodziną, chcę być bardziej aktywna w duńskim społeczeństwie, więc zaczęłam się tak robić bardziej pilna, jeżeli chodzi o duńską kulturę, więc myślę nawet o tym, żeby zrobić sobie papier na duńskie obywatelstwo. Nie wiem, czy to będzie na zasadzie małżeństwa, czy będzie na zasadzie też, że sobie sama po prostu zmieni nazwisko na jakieś duńskie, ale chcę to bardziej mi się marzy, chcę do tego dążyć, żeby właśnie się bardziej
Wydumszczyć, udumszczyć, zdumszczyć. Udumszczyć, przedumszczyć. Ty jesteś w związku z... chłopakiem z Bułgarii. No, poznałam go jak przyszedł, żeby wynająć pokój u mnie w mieszkaniu, mały. I go poznałam po prostu, jaki jest człowiekiem, trochę lepiej i się zakochałam. Nie bałaś się, że na przykład twój obecny chłopak jest z innej kultury i mogą być problemy natury kulturalnej? Nie, dlatego że czy on jest z Bałkan ogólnie, więc to też jest taka bałkańska krew, która już, którą znam już też od jakiegoś czasu, bo miałam wcześniej chłopaka z Macedonii. Priorytety jakie masz w życiu, nie? Czyli rodzina, tam praca, takie to mamy bardzo podobne do bałkańskiej kultury. Też są bardzo rodzinni, też spędzają święta razem i takie... Czy ktoś tutaj zakwestionował, powiedział ci, no wzięłaś sobie jakiegoś tam z obcego kraju, byś mogła wziąć jakiegoś... Nie stać cię na Polaka? Nie stać cię na Polaka? Nie stać cię na Polaka, tak. To słyszałaś, tak? No, takie pytanie słyszałam. A skąd myślisz, skąd one się było? Od kogo to słyszałaś? Od Polaków. Facetów. No. A dlaczego, jak myślisz, dlaczego oni tak kierują takie No nie wiem. treści? Nie wiem, po prostu są, mi się wydaje, rasistami, że nie chcą, że o Polka się nagle chodzi szlaufi z czymś, z innych krajów, nie? Takie mają różne... A myślę, że to wynika z Nie zazdrości? wiem, co powiedzieć. Bardzo możliwe. A to byli, No to jak trudno to się zadziało, to byli Polacy, z którymi ty byś normalnie utrzymywała kontakty? Oprócz tego, co powiedzieli, oczywiście na pewno cię jakoś dystansowało do nich. Czy to byli ludzie, którzy zupełnie jakby, nie macie nic wspólnego ze sobą? No, raczej to druga opcja, raczej ludzie, którzy nie mają nic wspólnego ze mną. Czyli po prostu jacyś tacy mało oświeceni, Tak. ograniczeni. Dziękuję za wytłumaczenie tego w taki ładny sposób. A polonizujesz go trochę? Tak. A w jaki Uczy się sposób? polskiego po to, żeby rozmawiać z moim tatą na przykład. Był mój tata tutaj, ale on bardzo dobry jest w językach, więc to bardzo dużo rozumie, wszystko rozumie jak mówimy. Chyba, że mówimy za dużo. To jest grupa Polaków i każdy przez każdego rozmawia, no to wtedy jest ciężko, to tak samo jak ze mną. Ja nie rozumiem po bułgarsku, jak jest za dużo ludzi, którzy mówią. Ale tak, jak rozmawiamy czasami ze sobą, mieszamy, tak śmiesznie jest. Jak on rozmawia ze swoimi znajomymi po bułgarsku, ja rozumiem, jak ja rozmawiam z kimś po polsku, to on to rozumie. A to ty też się uczysz bułgarskiego? Uczę się bułgarskiego, tak, też. Ale Trochę. chodzicie do szkół, czy Nie, po prostu tak, od siebie. sami od siebie? Sami od siebie się uczymy. No i przez to, że byłam też w Bułgarii kilka razy już, poznałam jego rodzinę i jego znajomych tam. A jak twoje rodzice na to, że mogą mieć zięcia w Bułgarii? A nie ma problemu, mój tata strasznie polubił Atanasa. A jakie Bułgarzy mają jakieś opinie o Polakach w takim sensie, że negatywne albo pozytywne? Lubią Polaków. Mam znajomego, nawet właśnie byliśmy niedawno na Gokardach, gdzie poznaliśmy Bułgarzy. Byliśmy razem z Polakiem właśnie też, oni razem pracują i siebie lubią bardzo nawzajem. Wymieniają się alkoholami, lubią żubrówkę Bułgarzy, a on znowu lubi rakije, więc się wymieniają, jak gdzieś jeżdżą. A starasz się w jakiś sposób zgłębić bardziej kulturę swojego chłopaka? W sensie, nie wiem, czytasz książki, historię, literaturę, czy tam... A tak. Okej. Mam nawet książkę z Wańka po bułgarsku. Jeszcze nie zaczęłam czytać, ale zamierzam, żeby się nauczyć. Tak jak historia Afryki. Tak? No, ale oglądaliśmy też bardzo dużo filmów dokumentalnych, jeżeli chodzi o Jugosławię i jak Bułgaria powstała i takie historyczne. Powiem szczerze, że chyba więcej teraz wiem na temat bułgarskiej historii niż na temat polskiej. No, może nie, ale... Ale starasz się coś... No tak, bo coś mnie interesuje. Ogólnie mnie interesują różne kultury, nie tylko bułgarska. Okej, a co gdybyście mieli dziecko i w jakim języku byście to dziecko wychowywali? Zastanawiałaś się na tym? Znaczy,
Ogólnie no to na pewno bym mówiła do dziecka po polsku, on by mówił po bułgarsku, a między sobą po angielsku, więc dziecko by znało 3 języki na samym początku. Czyli nie stawiałabyś na przykład na to, żeby no, teraz będziemy mówili tylko po polsku. Nie, Okej. nie, dlatego że to dziecko też ma, będzie miało prawo sobie później wybrać, jak już będzie starszy, jakiego języka chce się uczyć. Ale wydaje mi się, że to jest ważne, żeby mówiło w języku rodziców też.